Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 8 grudnia i zgodnie z zapowiedzią będę się starał pokazać Państwu, jak skorzystać z bloga, na którym publikuję codziennie siłę i słabość walut. Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się dzisiaj nad ranem, czyli o 5 rano, został opublikowany ten raport. Mamy takie ułożenie siły i słabości walut. Jeżeli to porównamy sobie tym, co było, z tym, co mieliśmy parę dni temu, czyli w piątek, to widzimy, że euro nieco się osłabiło, ponieważ wykres dzienny przeskoczył nam pod siłę, to znaczy zero, natomiast dolar troszeczkę się umocnił, ponieważ przeskoczył nam wykres tygodniowy spod zero na lekko nad zero. Troszeczkę bardziej wyraźny teraz jest funt, który był na zerze, na wykresie tygodniowym. Jen japoński nadal bardzo słaby, tak jak był wcześniej. Rozdarty frank szwajcarski, Kanadyjczyk przeskoczył nam troszeczkę w górę, jeżeli chodzi o wykres dzienny i ciągnie za sobą wykres tygodniowy w górę. Zobaczymy, czy długo to potrwa. Natomiast jeżeli chodzi o Australijczyka, nadal jest najsilniejszą walutą w tej chwili. W związku z czym zaproponowałem Państwu takie oto pary do obserwacji, nie do tradingu. Australijczyk do jena, funt do dolara jako long i euro do Szwajcara też jako long. Uwaga, są to pary do obserwacji ze względu choćby też i na to, że w tej chwili mamy do czynienia z okresem świątecznym, w związku z czym nie ma bardzo jasno określonych trendów. Cena nie porusza się tak, jak powinna poruszać się od samego rana. Teraz zobaczymy po kolei te pary, które zostały wytypowane. Pierwsza para to jest Australijczyk do jena. Jak Państwo mogą zobaczyć, tak z ciekawości otworzyłem sobie 0,01 na koncie, na które wpłaciłem tam 1200 zł. Kto mnie zna, wie, dlaczego bardzo lubię 1200, 12 tysięcy, tam 120, żeby zacząć w ogóle trading jakiegoś rana czy cokolwiek. Dobrze, jeżeli chodzi o pozycje otwarte, na razie nas nie interesują, analizujemy to, co się wydarzyło i jak to widzimy. Na wykresie dziennym, na dolarze australijskim do jena widzimy od dawna taki mocny trend wzrostowy, bardzo dużo fal N wzrostowych i znajdujemy się właściwie według wszelkich prawideł sztuki Ichimoku na przynajmniej końcówce jakiegoś wielkiego wzrostu, tudzież nawet większego impulsu. Końcówka dlatego, że jak już widzieliśmy, to jest bardzo duży trend wzrostowy mamy już za sobą, w związku z czym nie jesteśmy blisko średnich, byśmy mogli powiedzieć, ok, oto zaczyna się taki moment mocny, większego ruchu, w związku z czym bardzo ostrożnie podchodzimy do tej pary. Tym bardziej, że jen rzeczywiście jest bardzo, bardzo słaby. Więc na pierwsze pytanie odpowiedzieliśmy sobie, czyli fala N wzrostowa jak najbardziej prawdopodobna. Mamy tutaj zasięg N, zasięg pośredni V plus N i zasięg V. Będzie nas interesował przede wszystkim zasięg V. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się patrzymy do tyłu, wszelkiego rodzaju szczyty lokalne takie zostały już przebite, wybite i tak dalej, w związku z następny szczyt, który nas interesuje, to jest na poziomie 104,646 punktów, w związku z czym mamy duże prawdopodobieństwo, że cena dotrze tam. Teraz kwestia tego, czy dotrze tam bardzo szybko i od razu, czy będzie jeszcze się tutaj wahać, ruszać bocznym jakimś ruchem, to się jeszcze okaże. Teraz, w jaki sposób podchodzimy do oceny zasięgu, dokąd cena powinna dojść? To jest dosyć łatwe. Mamy impuls, mamy korektę, obliczamy na tej podstawie, dokąd powinna dojść cena. Jeżeli chodzi o cykle, jest to już troszeczkę bardziej złożone. Uwaga, dzisiaj jest 9. dzień impulsu wzrostowego, w związku z czym, jeżeli cena nawet osiągnie jakieś maksimum, zacznie zawracać i robić korektę, musimy uciekać z tej pozycji.
A żeby dobrze rozegrać tą pozycję, schodzimy na niższe interwały. Zacznijmy od 4 godzin. 4 godziny, proszę Państwa, to było mniej więcej tutaj bardzo porządny sygnał wejścia na przebiciu linii Tenkan, wyjście powyżej linii Tenkan, która znajduje się powyżej linii Kijun, która znajduje się powyżej linii Senkou-span. A w ten sposób rozrysowany scenariusz dopracowujemy dokładnie Fibonacci zmodyfikowanym i się przyglądamy i co widzimy. Mamy 1, 2, 3, 4 idealnie do 1. To jest moja technika, którą zawsze propagowałem jako technikę spójną z tym, co widzimy na wyższych interwałach. To znaczy, że jeżeli na wyższych interwałach na D1 i na tygodniówce widzimy dokładnie, że tam cena powinna wzrastać i tak dalej z powodu ze względu na falę N i tak dalej, to rzeczywiście możemy sobie zrobić coś takiego, bardzo jasny scenariusz wzrostowy na 4 godzinach z sygnałami wejścia. Sygnały wejścia to nic innego jak interpretacja zachowania się ceny względem linii Ichimoku i linii Ichimoku względem siebie. Teraz pierwszy sygnał nam uciekł, no oczywiście nas tam nie było, w związku z czym co możemy zrobić? Schodzimy na niższy interwał, czyli na godzinny i co tutaj widzimy? Widzimy tutaj znowu pojawienie się sygnału 3 linii, no w pewnych odległościach od linii Ichimoku jest to właściwie jedyny sygnał sensowny. Co to znaczy sygnał 3 linii? To znaczy, że mamy do czynienia z ceną, która przebija linię Tenkan, która jest powyżej linii Kijun, która jest powyżej linii Senkou-span, a tu proszę zauważyć, że mamy chmurę na chwilkę, która zmieniła kolor na niebieski. W ten sposób rozrysowany sygnał, to jest bardzo ważne, byśmy zawsze poprawnie rozrysowali sobie sygnały, dlatego że wtedy będzie nam łatwo określić punkt, do którego cena może dojść, do którego powinna przynajmniej dojść. I teraz jeżeli sygnał, wyprodukowany i otwarta pozycja dojdzie nam do drugiego take profita, przestawiamy stop loss na break-even, do trzeciego take profita, tu już się trzeci take profit pokrywa naszym zasięgiem N, będziemy musieli obserwować bardzo dokładnie, w jaki sposób zachowuje się cena, czy nie ma zamiaru zakończyć swojego tutaj ruchu i tak dalej. Oczywiście, jeżeli połączymy to z teorią czasu, którą za chwilę będę tłumaczył, to na pewno będzie nam dużo łatwiej to wszystko złączyć w całość. Póki co, powtarzam, na te elementy, które zostały nam zaproponowane, Australijczyk do jena, euro do Szwajcara, tutaj mamy te pary, to wydaje mi się, że to jest całkiem sensowne podejście, czyli pierwsze pytanie, czy to jest fala odpowiednia? No jeżeli jest fala odpowiednia, to oczywiście korzystamy z tego. Tutaj mamy euro do Szwajcara na wykresie dziennym, też bardzo jasno rozrysowana sytuacja, chociaż w tym przypadku jesteśmy już bardzo daleko od początku naszego impulsu. Tutaj byłoby o wiele lepsze rozpoczęcie całej pozycji w tym miejscu. Na razie jesteśmy daleko. Tak jak mówiłem wcześniej, są to pozycje 0,01 ze względu na to, że dopiero przyzwyczajamy się do wdrożenia tego instrumentu, jakim jest blok, do naszego tradingu, w związku z czym w ten sposób potradujemy sobie na małych lotach, bardzo małych lotach do końca roku, ponieważ teraz i święta też zmieniają nieco ruchy monet, w związku z czym nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie obserwować, jak cena się zachowuje. I tutaj to samo, mamy falę N, ok, super, zgadza się, później sobie omówimy dokładnie cykle, co nam mówią, dlaczego 17 dzień może być bardzo ważny dla tej pary i tak dalej, czy tu cena może zmienić kierunek ruchu, oczywiście, że może, potwierdzą nam to, ewentualnie zaprzeczą poprzednie ruchy zmiany kierunku ceny, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę 17 w tą stronę, 17 tutaj w tą stronę, mieliśmy coś, no 18 to jest praktycznie z jednym dniem poślizgu jak najbardziej do przyjęcia. Jeżeli weźmiemy stąd do dzisiaj, to jest 9 dni do tyłu,
to nie mamy nic żadnego wspólnego jakiegoś tam zmiany kierunku ruchu ceny i mamy tutaj, przepraszam, 21 dni, jeżeli popatrzymy sobie tam do tyłu, to sobie zaraz sprawdzimy, czy tutaj 21 dni też nie, 27 i 16. W związku z czym nie jest to jakiś wyjątkowo dobrze rokujący sygnał na to, że tu rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze zmianą kierunku ruchu ceny. Dobrze, jak to wygląda na wykresie godzinnym? Na wykresie godzinnym, to co mówiłem wcześniej, bardzo ważne jest oczywiście wejście w odpowiednim czasie, czyli tu mamy sygnał 3 linii, z którego można było skorzystać jak najbardziej. O tej porze niestety jeszcze mnie nie było przed wykresem, tym bardziej, że zakładam rzeczywiście, że dobry trading zaczyna się taki tygodniowy, to dopiero w poniedziałek po południu, chociaż z tego już można było skorzystać, raz, 2, 3, 4 do 1 wzięte właściwie od razu z marszu. Dopiero później zdecydowałem się wejść w pozycję, gdy można by było założyć też pojawienie się sygnału 3 linii w tym miejscu, czyli bierzemy pod uwagę świecę dokładnie, miejsce, w którym się znajduje świeca, która jest dawcą sygnału, stop loss na poziomie linii Kijun, to sobie już możemy usunąć, byśmy mieli ładny wykres jasny i mamy raz, 2, 3 do 1, czyli ryzykuję 1, 3 zaręba. To jest moje podejście do tradingu. Uważam, że to jest najlepsze podejście do tradingu ze względu na risk ratio bardzo wysokie na naszą korzyść i spójność z tym, co widzimy na wyższych interwałach. Jeżeli na wyższym interwale widzę falę N z jakimś dojściem nawet niedalekim do zasięgu V, to oczywiście mogę z tego skorzystać jak najbardziej. Na niższych interwałach używając sygnałów Ichimoku. To, co zawsze powtarzam. Wyjście z chmury, stop loss po drugiej stronie chmury. Sygnał 3 linii, stop loss pod linią Kijun. I później wielkość stop lossa mnożę przez 4, otrzymuję domniemany take profit, chyba że wcześniej cena dotrze do jakiegoś ważnego zasięgu i w odpowiednim czasie. O czasie będę rozmawiał jutro. Dziękuję za uwagę i się słyszymy jutro. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest środa, 10 grudnia, godzina 22. Czas na pierwsze podsumowania tego, co żeśmy widzieli w poniedziałek i czy rzeczywiście warto obserwować siłę i słabość monet do tego, by dobierać sobie odpowiednie pary do tradingu. Jak widzimy, sytuacja na wykresie siły i słabości monet, zarówno tygodniowej, jak i dziennej, jest dosyć niezrównoważona, boczna, gdy mamy wykres tygodniowy do góry, dzienny spada w dół i odwrotnie. Tutaj Nowozelandczyk bardzo się umocnił na wykresie dziennym. Zobaczymy, czy w przyszłym tygodniu da radę przeciągnąć wykres tygodniowy na wzrostowy i wtedy będziemy mieli dwie silne monety surowcowe, czyli Australijczyk i Nowozelandczyk. Dzięki trafnym komentarzom, myślałem też o tym wprawdzie, ale dobre komentarze, dobre rady oczywiście zawsze warto sobie przeczytać. Dziękuję bardzo tym osobom, które chciały postawić lajka i osobom, które napisały komentarz. Dzięki tym osobom oczywiście powstała zakładka, gdzie będziemy mogli sobie obserwować siłę monet na takim oto wykresie. To znaczy oprócz wszystkich danych, które tutaj będziemy posiadali sobie na wykresie dziennym, tygodniowym i tak dalej, znaczy jako rezultat z wykresu dziennego i z wykresu tygodniowego mamy taki oto wykres. Wykres sobie można usuwać, dodawać i tak dalej. Jeżeli dla kogoś jest za dużo, ma oczopląs, prawda, to można z tego skorzystać właśnie w ten sposób. Czyli załóżmy teraz widzimy, że Nowozelandczyk się umacnia, w związku z czym takie pary jak na przykład Szwajcar, który jest w tej chwili bardzo niepewny, Nowozelandczyk, tudzież Australijczyk, który jest bardzo mocny, nas nie będą interesowały, będzie nas interesowało to, co dzieje się na tych wykresach. No i widzimy tutaj jeszcze funta też można sobie odrzucić. Proszę zobaczyć, że Nowozelandczyk
Światczyk umacnia się w stosunku do eura i w stosunku do dolara amerykańskiego. Oczywiście w stosunku do jena to już jest w ogóle odlot absolutny, czyli jesteśmy bardzo daleko od wartości jena, które są bardzo, bardzo nisko. Proszę zwrócić uwagę na inną rzecz. Otóż ze względu na to, że po prostu musiałem w jakiś sposób wprowadzić te dane na ten wykres, niestety pierwsze dane są powtarzające się. To znaczy mamy 8 grudzień, później 9 grudzień, znowu 9, 9, 9. Wprawdzie jest tylko tam 4 godziny różnicy pomiędzy tymi wczytaniami, ale proszę wziąć pod uwagę, że jest to zawsze ten sam dzień i ten sam tydzień, w związku z czym dane powinny być mniej więcej takie same, by nie powiedzieć w ogóle identyczne. Dopiero dzisiaj się nieco coś ruszyło, ponieważ to jest dzień inny aniżeli pozostałe. Za 5-6 dni, tak jak napisałem gdzieś tam w jednym z komentarzy właśnie, że chciałem kilka razy sprawdzić, czy to wszystko działa, dlatego są zapisane dane z tego samego dnia kilka razy i to oczywiście trochę fałszuje nam obraz. Tak jak mówiłem w pierwszym nagraniu w poniedziałek, cały projekt intensywnie powinien ruszyć od nowego roku, czyli po 6 stycznia. Wcześniej to po prostu tylko kwestia dogrywania się, dlatego też bardzo małe pozycje otwierane, że tak powiem, tam tylko 0,1 lota, 0,01 lota i tak dalej. Nie ma jeszcze tutaj prawdziwego money managementu, o którym też kiedyś będę mówił. W tym czasie jednak zobaczmy sobie, jak zachowały się pary, które znaleźliśmy ostatnim razem. Australijczyk jest nadal najsilniejszy, jen japoński jest nadal najsłabszy. Uwaga, bo zazwyczaj na końcu, że tak powiem, całego ruchu mocnego w jedną stronę, to też musimy uważać, żebyśmy nie popełnili błędu, otwierając cały czas baje na tych pozycjach, ponieważ ruchy się kończą, impulsy się kończą. Tego właśnie będziemy szukali na wykresie i to będzie nas interesowało. Przechodzimy do zakładki z dolarem australijskim. Tu proszę zobaczyć, bardzo precyzyjnie scenariusz się spełnił, to znaczy byliśmy gdzieś tu w okolicach tego zasięgu pośredniego, jeśli się nie mylę, czy nawet jeszcze niżej. Założenie było, że cena powinna dotrzeć do zasięgu N przynajmniej, jeżeli nie dalej. Z tej pozycji nie ma już nic, natomiast na historii konta Australijczyk do jena pozwolił tam nam zarobić. Tu trochę więcej tych pozycji chyba było. Pozwolił nam tam zarobić 21 zł. Wow. O co chodzi? Chodzi o to, że musimy umieć sobie zawsze rozpisać idealnie take profit i stop loss. Bez tego absolutnie nawet nie ma do czego podchodzić. W tym przypadku uprawiałem trading na wykresie godzinnym. Zaraz tutaj zobaczymy, gdzie się znajduje ten wykres, czyli już momencik, załaduję tą pierwszą pozycję, którą sobie rozrysowałem w ten sposób, żeby nie było tam niedomówień. Tu jeszcze pozycja była otwarta, czyli wejście po pojawieniu się sygnału 3 linii. Czyli uwaga, jeżeli mamy silną i słabą monetę dobraną, na razie mówimy o silnej i słabej monecie, później będziemy mówili o monetach, które się umacniają i osłabiają i to właśnie te przecięcia będą nas interesowały. Na dzień dzisiejszy mamy silną, słabą monetę, mamy Australijczyka, mamy jena, które to dwie monety dają nam parę dobrą do tradingu i to pozwala nam zejście na niższe interwały. Oczywiście para dobra do tradingu to jest dopiero początek analizy, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, znaleźliśmy ładną falę N wzrostową, która pozwoliła nam założyć, że cena nadal będzie rosła. Schodzimy na niższy interwał i tutaj szukam pozycji do wejścia na podstawie takich bardzo prostych zasad, czyli sygnał 3 linii to jest cena, która znajduje się nad Tenkanem, który znajduje się nad Kinjunem i Kinjun, który znajduje się nad linią Senkou Span A. To jest ważne. Dlatego w tym momencie mieliśmy do czynienia z sygnałem. Wcześniej tego sygnału nie było, a jeżeli był, to tutaj było wyjście z chmury. No i rzeczywiście proszę zobaczyć, że wejście w pozycję troszeczkę opóźnione, ale też ze względu na spread, bo to było troszeczkę późno otwierane, także
nic nadzwyczajnego. Raz, dwa, trzy, 4 do 1 idealnie wzięte. Cena tutaj zaczęła odbijać od naszego poziomu zasięgu, czyli V plus N dzielone przez 2. Warto było z tego powodu wyjść z pozycji, ponieważ widziałem, że idealnie cena zareagowała na ten poziom, czyli warto było tutaj sobie poczekać, cena rzeczywiście się zatrzymała i tutaj już więcej nic nie można było zdziałać. Teraz wracamy na wykres dzienny, przepraszam, to jest Australijczyk do dolara, natomiast Australijczyk do jena to wykres dzienny jest tutaj, już sobie przeglądamy, co się wydarzyło i jak warto było to zinterpretować. To znaczy, mieliśmy do czynienia z trzecią falą wzrostową, pierwsza fala, druga fala i trzecia. Jeżeli ktoś woli liczyć inaczej, to możemy liczyć raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czyli takie 2 fale wzrostowe pełne. Ok, teraz dlaczego tutaj można było założyć, że cena dojdzie wyżej, to tłumaczyłem na ostatnim nagraniu, czyli znaleźliśmy sobie jakieś tam zasięgi, opory na wykresie historycznym, to można było sobie wziąć pod uwagę. Jeżeli ktoś był zainteresowany, rzeczywiście na początku byłem przekonany, że cena tutaj dojdzie, dlatego czekałem na reakcję na tym poziomie, ponieważ byłem przekonany, że rzeczywiście przeskoczy przez ten poziom, tak jak przeskoczyła przez zasięg N. Cena przeskoczyła oczywiście. Dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym, jakby na to nie patrzeć, czyli mamy cikoł, chmurę wzrostową, wszystkie linie ułożone prowzrostowo, no ale uwaga, zbliżają się święta, mogą się zacząć większe okresy ruchów bocznych. Dobrze, to byłaby pierwsza pozycja. Mam nadzieję, że to jest jasne, w jaki sposób ją rozegrałem. Druga pozycja, która pozwoliła zarobić, to byłaby tutaj pozycja na Australijczyku do dolara. Mimo tego, że mówiłem o tym, że uwaga, Australijczyk do dolara to nie jest dobry pomysł ze względu na to, że mamy bardzo taki mocny ruch boczny i rzeczywiście zakładam, że tutaj cena w jakiś sposób zareaguje na ten poziom. Już Państwu pokazuję, jak to było rozpisane, w jaki sposób do tego podszedłem, czyli znowu wykres godzinny, wyjście z chmury i założenie, że rzeczywiście dojście do poziomu tutaj rozrysowanego tam wcześniej, to był dobry pomysł, ponieważ 1 do 1,5 zawsze można to zaakceptować. Nie? To nawet nie 1 do 2, ale 1 do 1,5. Na razie próbuję przynajmniej ja w jakiś sposób skoordynować interpretację tego, co jest obliczone jako silna, słaba moneta, z tym, co widzimy później na wykresie. Australijczyk nadal jest mocny. Możemy też sprawdzić, że dolar troszeczkę się osłabia, w związku z czym widzimy tutaj dolara, który jest bardzo słaby na wykresie dziennym, jeszcze trzyma się na wykresie tygodniowym. Zobaczymy, czy po świętach cena zejdzie poniżej zera na wykresie tygodniowym. Tutaj ta wartość zejdzie poniżej zera na wykresie tygodniowym. Na pewno wielu z Was jest zainteresowanych, w jaki sposób oceniam siłę, słabość walut. Niektórzy z Was już dostali ode mnie Excela, na podstawie którego robiłem obliczenia. Teraz jest to dużo szybciej i dużo łatwiej, ponieważ zautomatyzowałem trochę ten cały proces. W związku z czym będziemy to cały czas obserwować i uczyć się poprawnej interpretacji tego, co widzimy na wykresach. Teraz druga rzecz, mam nadzieję, że właśnie tam za parę dni, gdy już te, że tak powiem, linie będą coraz bardziej takie ruchome, to znaczy bardziej zdecydowanie w jedną lub w drugą stronę, wzrostowe lub spadkowe, łatwiej będzie nam znaleźć cokolwiek do tradingu, czyli na przykład tam 9 grudnia, jeżeli byśmy mieli taki ładny Nowozelandczyk, który się umocnił w stosunku do dolara amerykańskiego, już idziemy na wykres i oglądamy, czy rzeczywiście można tam było coś z tego uszczknąć i zarobić. Państwo widzą, tutaj jest konto cały czas na tym samym, to samo konto, także nic nie jest kombinowane. Będziemy razem otwierali pozycje i razem je zamykali. Zobaczymy, co
co z tego wyjdzie jako eksperyment. Podobne założenia były z tradingiem na żywo, ale się na razie to nie sprawdziło do końca ze względu na KNF, który zabrania tego typu praktyk. W związku z czym będą Państwo mogli oglądać to wszystko już po czasie. Teraz widzieliśmy, funt angielski również się umacnia, w związku z czym mamy do czynienia z ruchem bocznym, co do tego nie ma wątpliwości. Euro nieco słabsze, w związku z czym wybicie tutaj chmury w dół, to już sobie możemy skasować. Wybicie chmury w dół i przebicie tego punktu, który świadczy o tym, że mamy do czynienia z falą V, odwróconą oczywiście, będzie nam mówiło o tym, że być może będziemy mieli do czynienia z impulsem. Impuls jakiej wielkości? Mamy impulsy 870, 750, tutaj znowu jest typu 861, w związku z czym z 600 do 800 może cena dojść spokojnie. W związku z mamy dwie możliwości, dwie opcje. Albo czekamy na wybicie i wtedy możemy dołączyć się jeszcze do tego króciutkiego ruchu. Raczej bym na to nie stawiał. Poczekałbym bardziej na ewentualnie korektę i dalsze spadki. Dobrze, w związku z czym idziemy dalej. Do kogo jeszcze bardzo umocnił się nasz Nowozelandczyk? No umocnił się w stosunku do dolara. To jest ta sama sytuacja, tylko odwrócona. To znaczy jesteśmy przy wyjściu z chmury, fala V w drugą stronę. Państwo widzieli przed chwilą euro do Nowozelandczyka, gdzie Nowozelandczyk umacniał się w stosunku do eura i tu mamy Nowozelandczyk w stosunku do dolara, gdzie Nowozelandczyk umacnia się w stosunku do dolara. Sytuacja bardzo podobna, czyli wyjście z chmury. Jakiej wielkości mieliśmy tutaj impulsy? Impuls to jest 325, impuls to jest nawet 500, to jest cały czas ruch boczny, w związku z czym nie biorę tego pod uwagę jako impuls do tyłu. Jeżeli się popatrzymy, to były też impulsy rzędu 250, 246, 240 jako impuls, 400 i 342. W związku z czym, biorąc pod uwagę takie wielkości, ta sama sytuacja co na Nowozelandczyku i euro, czyli czekamy na zakończenie impulsu, ewentualnie korektę i od korekty będziemy szukali dobrych momentów na wejście. I jeżeli oczywiście w naszym archiwum będziemy widzieli dalej Nowozelandczyka, który rośnie i dolara, który spada, ale na to jeszcze będzie potrzeba nam kilka pomiarów. Oczywiście w stosunku do jena, każdy się znęca nad tym jenem teraz, bo jest taki słaby, tu już sobie wszystko możemy pousuwać, bo to są stare analizy, w związku z czym po bardzo długim ruchu bocznym, gdzie mieliśmy do czynienia z obydwoma monetami bardzo słabymi, zarówno Nowozelandczyk, jak i jen, teraz widzimy, co się dzieje, czyli powstał nam impuls. Żeby ten impuls dobrze zidentyfikować, zobaczyć jakiej wielkości zazwyczaj mamy impulsy, używamy indykatora zigzag. Proszę bardzo, 150, taki rzucony mniej więcej i oto, proszę bardzo, z pierwszym impulsem mieliśmy do czynienia tutaj, czyli 297. Oczywiście nie braliśmy tego pod uwagę jako impuls ze względu na to, że znajdowała się cena cały czas w tym ruchu bocznym od lipca, tak? Od lipca mniej więcej 25 roku i teraz ten ruch boczny został wybity. Dla nas jest to bardzo ważna informacja, czyli w jaki sposób można z tego skorzystać. No oczywiście tradując, robiąc z tego jak najbardziej dobre analizy, to znaczy mamy falę N wzrostową, 9 dni, 10 dni mamy następny impuls, w związku, patrzymy się oczywiście teraz między zasięgami, zasięg 92,403 ze względu na poprzednie jakieś tutaj stare opory, które zatrzymywały cenę i zobaczymy, czy będzie to od razu ruch prosty w tą stronę, czy najpierw zrobimy jeszcze jakąś korektę i dopiero później będziemy poruszali się w drugą stronę.
Ważne jest to, żebyśmy rozumieli, w jaki sposób dobierać sobie silną, słabą monetę, pary. I tak jak mówiłem wcześniej, najlepsze dla mnie to będą właśnie te przecięcia, czyli tutaj mamy funta, tego zielonego funta, który przecina nam dolara, który w tej chwili mierzy się z Kanadyjczykiem, czyli w ten sposób, patrząc się na siłę i słabość walut, łatwiej jest będzie nam znaleźć cokolwiek, jakąkolwiek walutę, jakąkolwiek parę do tego, by tradować. Mówiliśmy funt w stosunku do Kanadyjczyka. Tu sytuacja jest jeszcze bardzo niedojrzała. Kanadyjczyk też jest w sumie w tej chwili dosyć silną monetą, w związku z czym nie ma wielkiego szału tutaj, jeżeli popatrzymy się rzeczywiście. Kanadyjczyk, podobnie jak funt, ma silną monetę dzienną i słabiutką tygodniową, czyli będą się niebawem rozstrzygały losy tego, w jaki sposób się będzie zachowywać ewentualnie ta moneta, tudzież później para. Proszę bardzo, jak szybko można było sobie odpuścić cały scenariusz, zamiast siedzieć i próbować się przekonać do tego, że rzeczywiście warto tutaj cokolwiek inwestować, próbować jakichkolwiek scenariuszy, impuls, korekta, teraz cena będzie spadać i tak dalej. Nie, odpuszczamy od razu, szukamy tylko i wyłącznie tego, co rzeczywiście będzie zdecydowanie się ruszało w jedną stronę. Dobrze, jeżeli chodzi o pary, mniej więcej to by było na tyle. Tam dostałem po uszach troszeczkę z frankiem szwajcarskim. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę, to obydwie pary z frankiem szwajcarskim, zarówno euro, jak i funt do franka szwajcarskiego, ponieważ tam pojawiła się na moment taka analiza, która dawała tego typu szanse dla tych par. Dlaczego dostałem po uszach z frankiem szwajcarskim? Dlatego, że po prostu nie trzymałem się do końca moich własnych zasad, ale tak jak mówiłem, teraz w tej chwili jesteśmy na bardzo małych interwałach, przepraszam, z bardzo małym kapitałem, w związku z czym to jest tylko i wyłącznie próba. Tu rzeczywiście mieliśmy ruch, impuls, korektę, kontynuacja impulsu, cena zatrzymała się jeszcze przed zasięgiem V, czyli jako scenariusz mógł się sprawdzić. Jeżeli się popatrzymy na nasze wykresy, to widzimy, że frank szwajcarski wcale tak źle się nie ma, by próbować go złupić, to znaczy wykres dzienny był bardzo negatywny, ale wykres tygodniowy jeszcze cały czas trzyma, ten dominujący, który pokazuje o wysokich interwałach, w którą stronę powinna poruszać się cena, w związku z czym, no nic, możemy dalej poczekać, sprawdzić z czasem, czy pojawią się następne sygnały, czy warto będzie sobie jeszcze tym głowę zawracać. Tu błąd, który popełniłem, to był mianowicie taki, że wyszedłem zdecydowanie za późno z tej pozycji, ponieważ gdybym ustawił fizycznie stop loss, to byłoby na tym poziomie, natomiast nie ustawiłem, to gdzieś wychodziłem na poziomie chmury, tutaj mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam. I podobna była sytuacja na euro w stosunku do Szwajcara, bardzo podobne. Z eurem no, jestem troszeczkę też zawiedziony, ponieważ byliśmy bardzo blisko naszego zasięgu V, tu był nawet ustawiony take profit, cena nie dotarła do tego miejsca, to Państwo widzieli na nagraniu z poniedziałku, było 1 do 2,5, można było się tym zadowolić. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia w tej chwili, jak już mówiłem mówię po raz kolejny, z okresem świątecznym, gdzie będziemy mieli bardziej ruchy boczne, niezdecydowane oczekiwania, aniżeli zdecydowane ruchy w jedną stronę, które powinny się pojawić tak jak co roku po 6 stycznia. Wtedy będziemy mogli sobie poszaleć, ponieważ taki już dobrze wytrenowany instrument, który będzie nam mówił, podpowiadał, w którą stronę się patrzy, my i czego szukamy, to będzie naprawdę dobra sprawa. W związku z czym ta sytuacja tutaj też z euro do franka szwajcarskiego mogła być lepiej rozegrana. Oczywiście to przyglądamy się teraz wszystkiemu. Też nie możemy tak do końca ufać tylko i wyłącznie samej silnej, słabej monecie. Musimy też patrzeć się na inne elementy. Dobrze, teraz rzeczy istotne, czyli czas. Dzisiaj będziemy mówili o czasie. O czasie nagram specjalnie za chwilę następny odcinek. Taki sobie przygotowałem tutaj obrazek teoria czasu na wykresie równowagi Ichimoku. I cel nadrzędny to jest zintegrowanie czasu, fali i ceny.
Cykle proste 9, 17, 26, 33, 42 i 65. Po kolei. Czyli czas to jest poszukiwanie dnia zmiany. Czym jest dzień zmiany? O tym już za chwilę. Teraz 2 słowa na temat cykli. Pod pierwszym filmikiem dostałem takie pytanie, żeby wyjaśnić cykle. Nie będzie to może bardzo wyczerpujący wykład, tylko w kilku słowach chciałbym zaznaczyć to, co mogliśmy zobaczyć i z czego skorzystać na parach, które zaproponowałem na początku tygodnia, czyli Australijczyk do jena i euro do Szwajcara. Później sobie można przejrzeć też inne pary, które tam proponowałem w ciągu tygodnia, ale tego już nie będę wrzucał, bo powstałby zbyt długi film, długie nagranie i to mija się troszeczkę z celem. Chodzi o to, by w miarę szybko przekazywać dużo poprawnych informacji. Jeżeli chodzi o cykle, podstawowym naszym takim pojęciem w teorii cykli jest tak zwany dzień zmiany. Dzień zmiany u Hosody to nic innego jak dzień, w którym cena może zawrócić, zmienić kierunek na krótki okres, może zmienić kierunek, tworząc w ogóle nowy trend, może też przyspieszyć lub w ogóle zachować się normalnie. Wtedy okazuje się, że ten dzień zmiany zostaje przesunięty, cykle zostaną przesunięte. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, byśmy potrafili obserwować z bliska, przyglądać się temu, co dzieje się na wykresie w dniach, które znajdziemy jako dni bardzo istotne. Teraz dzień zmiany oznacza moment, w którym rynek po osiągnięciu istotnego maksimum lub minimum wykazuje tendencję do zwrotu lub modyfikacji dotychczasowego trendu. Nie zawsze prowadzi do odwrócenia trendu. Równie dobrze może skutkować jego przyspieszeniem lub wydłużeniem. Tu sobie przygotowałem takie teksty. Metoda szacowania. Wiemy, że możemy szacować na wiele różnych sposobów cykle, ale musimy sobie zaznaczyć 2 rzeczy. Po pierwsze, skąd zaczynamy, gdzie zaczynamy, czyli gdzie zaczynamy pomiary i 2, jakiej metody do tych pomiarów w tym momencie używamy. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jakich metod używamy, gdy mamy do czynienia z trendem bocznym i często się to zdarza, zobaczymy to za chwilę na srebrze, a jakich metod do pomiaru używamy, gdy mamy z trendem. Bardziej niż metod powiedziałbym miejsc, od których zaczynamy pomiary, miejsc, które mogłyby być nam przydatne w pomiarach. Dobrze, jeżeli chodzi o same cykle, proszę zobaczyć, podstawa to jest skonstruowanie poprawnego obrazu, który da nam jasną sytuację, który opisze nam jasno sytuację, w której znajdujemy się na rynku. Czyli w ten sposób rozrysowane fale będą miały zupełnie inne cykle i pokażą nam dni, może rzadziej, ale za to o wiele dokładniej dni zmiany. Natomiast rozrysowane fale, tak jak w tej chwili mamy tutaj, co brałem pod uwagę przy ostatnim wejściu, dają nam też bardzo dokładne miejsca potencjalnej zmiany, ale to już nie jest tak dokładne jak na wysokich interwałach. I teraz przyjrzyjmy się dlaczego. Proszę zobaczyć, tego typu podejście mamy 10 dni impulsu, 11 dni impulsu i 9 dni impulsu. Super. Można było na podstawie poprzednich impulsów, czasu trwania poprzednich impulsów, założyć z dużym prawdopodobieństwem, kiedy zakończy się impuls, jeżeli chodzi o dni, czyli 10 dni po zakończył się impuls i to było całkiem do przyjęcia jako ewentualnie nasz dzień zmian. A teraz proszę zobaczyć, na tej samej parze, gdybyśmy założyli sobie dużo większe kadzi, czyli nasz zigzag zmieniamy na 300. Ok? Proszę zobaczyć, jak precyzyjnie będą działały nasze cykle. Mamy teraz 300 i pierwszy impuls, taki duży, to jest 37 dni, drugi impuls to jest
36 dni i trzeci impuls znowu 37 dni. Jeżeli chodzi o zasięgi, również i w tym przypadku będą bardzo precyzyjne. Jeżeli sobie rozrysujemy dla przykładu ostatnią falę wzrostową N, to proszę zobaczyć też zasięg pośredni V plus N dzielone przez 2 jest bardzo precyzyjny. Okay? I na tej podstawie można było założyć, że oto mamy do czynienia z końcem impulsu, że tu nawet jeżeli cena nie dotarła, gdzie zakładałem wcześniej, tam do 104,646, nawet jeżeli cena tam nie dotarła, to mogliśmy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w tym dniu cena przynajmniej się zatrzyma. Nie musi od razu robić zmiany kierunku ruchu, nie musi od razu zrobić następnej korekty, tylko wystarczy, że się zatrzyma. Ok, teraz jeżeli chodzi o cykle, to w jaki sposób je możemy mierzyć? No mierzymy je przede wszystkim tak zwanymi liczbami Kihon-Suchi, czyli te podstawowe liczby Hosody. Tutaj mamy Kihon-Suchi, to jest nic innego, przepraszam, to sobie jeszcze skasujemy, ok. Kihon-Suchi to nic innego jak numery, które nam mówią jasno, ile trwa dany cykl, czyli tu mamy 1, 9, 13, 17 i tak dalej, znają Państwo wszyscy te numery i teraz wielokrotność, możemy dojść do 129, możemy dojść nawet do 226 lub do 676. Taki ciekawy cykl. Proszę sobie sprawdzić szczególnie na indeksach, jak to wygląda. I proszę zobaczyć, taki impuls tutaj trwał równo 65 dni. Impuls i korekta, przepraszam, 65 dni. Jeżeli znowu przesuniemy do punktu B naszego impulsu, widzimy, że tu się nic specjalnie nie dzieje, ale już od punktu C widzimy, że 42 dni, bardzo ciekawa cyfra, 42 dla tej pary, dla Australijczyka do jena, to jeżeli chodzi o przyzwyczajenia ceny, to sobie proszę przyswoić i zapamiętać, czego ciekawa zobaczymy za chwileczkę. I proszę zobaczyć też 81 od punktu C do D następnej fali. Teraz znowu możemy sobie zmierzyć i w ten sposób poszukiwać dnia zmiany, czyli kiedy cena może zmienić kierunek ruchu. Jeżeli cykle nakładają się z przeróżnych timeframe'ów, z przeróżnych wielkości kadzi, to tym bardziej jest prawdopodobne, że w tym miejscu będziemy mieli do czynienia właśnie z takim zatrzymaniem się przynajmniej lub zmianą kierunku ruchu. Jeżeli chodzi o inne elementy w strategii Ichimoku, które mogą nam pokazać, w jaki sposób się mierzy cykle, czyli po pierwsze wiemy, że szukamy cykli od poprzednich szczytów i poprzednich dołków naszego kadzi, naszej ceny zapisanej w ten sposób, czyli wykres liniowy, ale tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę szczyty i dołki, które przekroczyły ilość pipsów, czyli wracamy do starych technik japońskich, które nie używały czasu. W tym momencie używamy zarówno czas, jak i nasze wielkości, które bierzemy pod uwagę przy zmianie kierunku ruchu i pokazuje nam to jasno, od którego miejsca możemy mierzyć nasze cykle. Teraz, gdzie będziemy szukali następnego cyklu? No, choćby nawet bardzo ciekawe podejście Sasakiego, czyli równość ramion, które wyrysowane zostały nam przez kadzi, czyli nasz zigzag. Kadzi, czyli jeżeli na przykład, teraz tak mierzę mniej więcej, z tego miejsca do punktu tego mieliśmy 78, 79 dni, patrzymy się do tyłu, czy rzeczywiście 78, 79 dni, nie, nic takiego nie nastąpiło, w związku z czym ten dzień nie zostałby wyznaczony przez ten cykl jako możliwy dzień zmiany. Natomiast tutaj mamy do czynienia, tam 42 dni i tu mamy do tyłu 36, w związku z czym też w żaden sposób to nie zostało, nie było możliwe, by to obliczyć na podstawie tylko i wyłącznie samych
szczytów i dołków i liczb tak zwanych podstawowych Kichonsuchi, ani też liczb tak zwanych ekwiwalentnych. Dobrze, jeżeli chodzi o same tylko i wyłącznie miejsca, gdzie zaczynamy poszukiwanie cykliczności, to drugim takim ciekawym miejscem jest zmiana kierunku, zmiana koloru chmury. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest jedna z niewielu technik, czyli na przykład to, co my bierzemy pod uwagę jako bierzemy pod uwagę jako tak zwany pattern chmury, który znamy i o którym często się mówi, że gdy mamy zmianę koloru chmury, w tym przypadku ze spadkowego na wzrostowy, to w tym miejscu cena powinna znaleźć się w jakimś maksimum. Mówimy cały czas o prawdopodobieństwach. Nie zawsze to musi się wydarzyć. Proszę zobaczyć, tutaj tego nie było. Ale gdy chmura zmienia kolor, tu w tym przypadku akurat znaleźliśmy się w maksimum. I w drugą stronę, gdy znowu chmura zmieniła kolor na spadkowy, w tym miejscu znaleźliśmy się w maksimum. Co nam mogło podpowiedzieć, że to jest dobry moment na to, by zająć pozycję short, a mianowicie cykle Hosody. Bo jeżeli weźmiemy od początku tego ruchu, tego impulsu, policzymy sobie świece, to do maksimum mamy równo 42 świece, czyli zmiana koloru chmury została potwierdzona przez cykliczność początkiem ruchu w górę. I to samo mamy tutaj, czyli mamy znowu jakieś maksimum w pobliżu zmiany kierunku ruchu. Jeżeli policzymy sobie świece od samego szczytu, to znowu mamy 42 świece. To są takie elementy, które działają na naszą korzyść, w sensie im więcej się potwierdza elementów, jeżeli chodzi o cykle, jeżeli chodzi o zmiany koloru chmury, o przecięcia linii Tenkan-Skin Junem i tak dalej, tym łatwiej będzie nam znaleźć z dużym prawdopodobieństwem miejsce, gdzie cena w jakiś sposób zareaguje. Ok, możemy też mierzyć sobie, tu przechodzimy do srebra. Jeżeli chodzi o srebro, mieliśmy bardzo długi trend boczny i to też jest dosyć ważne, gdyż gdy mamy do czynienia z trendem bocznym, co się zaczyna dziać? Możemy sobie mierzyć miejsca pomiędzy pomiędzy jednym przecięciem Senkou Span A, a drugim przecięciem Senkou Span B. I jeżeli są to miejsca, gdzie sprawdzają się cykle Hosody lub prawie się sprawdzają cykle Hosody, tutaj mamy tam z jednym dniem pomyłki i tak dalej, proszę zobaczyć też na inne rzeczy cykliczne, czyli start, tutaj 42, bardzo precyzyjnie, prawda? Czyli jeżeli mamy odległość przecięć się Senkou Span A z Senkou Span B w miarę cykliczne, to możemy być spokojni, że jesteśmy cały czas w trendzie bocznym. Gdy to zostanie zachwiane, to wtedy mamy duże prawdopodobieństwo, że cena zacznie poruszać się mocno w jedną lub w drugą stronę. I tutaj proszę zobaczyć, znowu mamy przecięcie chmury, start liczenia naszych dni cyklicznych według Hosody i tutaj mamy znowu przecięcie chmury. Natomiast gdy przejdziemy do ostatniego cyklicznego przecięcia chmury, już tutaj zmiana koloru wypada. Nie ma czegoś takiego ani w tym przypadku, ani w tym przypadku. No w tym można by było jeszcze sobie ewentualnie spróbować zaliczyć jako rzeczywiście 13 dni pomiędzy jednym przecięciem a drugim. Ale to zachwianie pomiędzy tą zmianą cykliczna zmiana nie nastąpiła tutaj w tym miejscu, to daje nam duże prawdopodobieństwo, że oto kończy się pewna równowaga i cena teraz wystartuje. Gdy już cena wystartuje nam w jednym kierunku, bardzo konkretnym, to będziemy liczyli, nie tylko będziemy szukali na podstawie dołków i szczytów naszych
następnych punktów odniesienia. Ale to, co mogłoby się wydawać zupełnie niepozorne, czyli moment wybicia tego, powiedzmy sobie, zasięgu, który do tej pory był naszym zasięgiem, w którym cena się poruszała. Czyli tu mamy, proszę bardzo, wybicie i idealnie cena znajduje swój zarówno maksimum po 13 dniach, jak i minimum lokalne po 17 dniach. To są takie rzeczy, które warto sobie zapamiętać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nauczymy się robić dużo pomiarów przeróżnego typu, to nagle okaże się, że te miejsca, gdzie często się powtarzają te pomiary, gdzie często te pomiary się nakładają, to są to z dużym prawdopodobieństwem dni zmiany. Więc proszę sobie teraz wypisać takie elementy jak sękołspan A z sękołspan B. Potem, jeżeli ktoś ma, oczywiście nie będę wszystkiego teraz przedstawiał, bo to nie na tym polega. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę sobie pomierzyć również za każdym razem przebicie linii Kijun, co to może oznaczać w cyklach. Jeżeli chodzi o wszystkie te zachowania się ceny, które są poniżej w tym momencie, tudzież jeżeli tutaj mamy znowu przebicie w drugą stronę, prawda, to są te elementy, które później z czasem owocują tym, że coraz jaśniej widzimy na rynku, co się dzieje i coraz łatwiej jest nam prognozować zmiany kierunku ruchu ceny. A zmiany kierunku ruchu ceny interesują nas przede wszystkim po to, byśmy mogli sobie założyć, gdzie cena znowu osiągnie jakieś maksimum lub minimum lokalne. I jeżeli jesteśmy blisko maksimum, to już więcej nie wchodzimy w takie pozycje. Ok? Jeżeli jesteśmy blisko minimum, nie wchodzimy też w shorty, po prostu czekamy na to, by sytuacja się wyjaśniła. A wyjaśnić się może tylko wtedy, jeśli mamy bardzo jasną wizję tego, co dzieje się w danym momencie na rynku. Czyli w jakiej jesteśmy w tej chwili fali, w jakim położeniu jesteśmy na końcu impulsu, na początku impulsu. To, co zawsze powtarzam, najlepszym scenariuszem to jest właśnie wybicie Kijuna, zejście pod ten kan, zamknięcie się powyżej ten kana, to oznacza dalsze wzrosty. Tu zapowiadałem na moich ostatnich pomysłach inwestycyjnych, proszę sobie przejrzeć, jakieś 4-5 dolarów spadku, były tylko 3 wprawdzie, ale trwały dużo dłużej, no i zasięgi później zostały następne osiągnięte. Jeżeli chodzi o cykle, to tyle. To jest tylko takie króciutkie nagranie, żeby Państwu mniej więcej pokazać, na co warto zwrócić uwagę. Oczywiście każdy sobie później musi stworzyć swój własny sposób interpretacji i rozpisać to. Tu przygotowałem taki Word na ten temat, jeżeli ktoś sobie chce z tego skorzystać, by uzupełnić, tylko i wyłącznie po to, by uzupełnić swoje spojrzenie na temat cykliczności rynku. Proszę pisać, oczywiście, jak zawsze jestem do dyspozycji.